Witam serdecznie. Bohater mojej powieści, Wojciech Korfanty, był marzycielem niezwykłym, a jednocześnie był uosobieniem sprawczości. Był takim niemal idealnym homo agens, a w dodatku człowiekiem bardzo impulsywnym. I właśnie nad tego typu osobowością chciałbym się z Państwem pochylić nad opowieścią, którą zatytułowałem Gniew i marzenia. A może w innej kolejności, marzenie i gniew. Bo jeśli myślimy o jakimś przedmiocie pragnień, który gdzieś się nam tam wyłania na horyzoncie, i przewidujemy po drodze jakąś przeszkodę, to być może jedną z reakcji właśnie byłby gniew, który mógłby tę przeszkodę w jakiś sposób usunąć. Ale proszę państwa, te słowa może się wydaje, że do siebie trochę nie pasują, może ze sobą nie harmonizują, ale psychologowie mówią, że dobra relacja z naszym gniewem właśnie pozwala nam na takie wewnętrzne uporządkowanie naszych emocji, wręcz nas wzmocni. A zatem wielu takich przywódców, którzy decydowali o zmianie świata, albo przynajmniej tego małego świata swojego wokół siebie, zaczynali od takich słów: mam marzenie. Czyli Korfanty nie mógłby powtórzyć, tak jak Martin Luther King, że na czerwonych wzgórzach Śląska, King mówił o wzgórzach Georgii, dla ludzi skutych kajdanami, czy nie nastanie wolność. Czy głównym marzeniem dla tych znękanych wojną, na przykład na Ukrainie, nie jest właśnie po prostu zerwanie tych kajdan niewoli? Korfanty tak widział sytuację Śląska, czyli w czasie, kiedy się urodził, kiedy działał. Śląsk był częścią Cesarstwa Niemieckiego, ale czy sytuacja śląska rzeczywiście da się ująć w kategoriach takiej tradycyjnej z punktu widzenia polskich dziejów historii? Otóż Śląsk nie był pod zaborami. Śląsk został oddzielony od polskiego państwa już w czasach średniowiecznych. Zrzekł się praw do Śląska już Kazimierz Wielki na rzecz Królestwa Czech, a później Śląsk znalazł się w monarchii Habsburgów, a kiedy urodził się Wojciech Korfanty, urodził się właśnie w tym zakątku Cesarstwa Niemieckiego, w gminie Sadzawka. Dzisiaj jest to część miasta Siemianowice Śląskie. Jak większość chłopców w wieku 14 lat, los Wojtka Korfantego był wtedy w zasadzie przesądzony. Po ukończeniu właśnie tego wieku, czyli po zdobyciu podstawowego wykształcenia, trafiali chłopcy albo do kopalni, albo do huty, czyli rozpoczynali ciężką fizyczną pracę. I byłby taki właśnie los Wojciecha Korfantego, byłby jego udziałem, gdyby nie to, że, bo to się tak czasami zdarzało i się zdarza, myślę, gdyby nie to, że rodzice chcieli spełnić swoje marzenia poprzez zaprojektowanie albo umożliwienie Wojciechowi Korfantemu realizacji marzeń. To umożliwienie oznaczało zainwestowanie w jego edukację. Wojciech Korfanty był najstarszym z piątki dzieci państwa Józefa i Karoliny Korfantych i kosztem wielu wyrzeczeń, przede wszystkim finansowych, Wojtek zamiast pójść, tak jak jego koledzy ze szkoły powszechnej, do pracy, kształcił się dalej i trafił do gimnazjum. Dla Wojtka też był to pewnego rodzaju wysiłek, mówię pewnego rodzaju, bo te 6,5 kilometra, jakie miał do pokonania, jakie dzieli właśnie tę część Siemianowic od katowickiego gimnazjum, dzisiaj znajdującego się na ulicy 3 Maja,
6,5 kilometra w jedną stronę, ale proszę sobie wyobrazić taką pogodę jak ostatnio. Obojętnie jakie warunki, trzeba było te 6,5 kilometra po prostu przebyć. Właśnie tam w tej szkole Korfanty dopiero w tym miejscu, dlatego się zdecydowałem, że w tytule wykładu będzie najpierw słowo gniew, a potem słowo marzenie. Właśnie w tej szkole, jak on to potem po latach wspominał, narodził się w nim gniew, ponieważ tam poczuł się upokarzany zarówno przez nauczycieli, jak i przez innych uczniów, którzy traktowali, jak tutaj wspomina Wojciech Korfanty, to co polskie i to co katolickie z niechęcią, czy wręcz jak tutaj pisze, ohydzali to. I on przekornie wtedy właśnie, z tego jego gniewu narodziło się to marzenie o lepszym bycie dla siebie i lepszym dla rodziców, bo z relacji rodziców i krewnych wiedział, jak są traktowani robotnicy właśnie na Górnym Śląsku. Ale ten los wydawał się w pewnym momencie, mianowicie w klasie maturalnej, bardzo zagrożony, ponieważ Wojtek, jak powiedzieliśmy, już młodzieniec Wojciech, był niezwykle impulsywny i to, co miał na sercu, to, co pomyślał, od razu wyrażał. I w ten sposób dostał wilczy bilet, to znaczy nie mógł już w żadnej niemieckiej szkole zdać matury. Proszę sobie wyobrazić rozpacz rodziców i samego Wojtka. I wydawałoby się, że to marzenie się nie ziści, gdyby nie pojawił się jak niemal w baśni bardzo bogaty człowiek, Józef Kościelski, był jednym z najbogatszych ludzi w Cesarstwie Niemieckim, a pochodził z Wielkopolski. I to dzięki jego mecenatowi mógł Wojciech Korfanty dokończyć jednak studia i nie tylko dokończyć, ale zdobyć wszechstronne wykształcenie na uczelniach we Wrocławiu i w Berlinie. I w tym momencie w życiu Wojtka pojawia się też droga realizacji tego marzenia, mianowicie droga polityczna. Zostaje członkiem Młodzieżówki Narodowej Demokracji i te marzenia o Śląsku lepszym i wolnym będzie realizował drogą polityczną. I w zasadzie cała dalsza opowieść wiąże się z jego politycznymi rozstrzygnięciami. Wojciech Korfanty, mimo że jest głównie pamiętany z tego, że był przywódcą powstań śląskich, to jednak to był człowiek, który niechętnie nie wierzył w działania zbrojne. Uważał, że to pióro jest silniejsze od miecza, czy może szerzej słowo jest silniejsze od oręża. I te początki jego kariery to właśnie początki dziennikarskie. Do tego stopnia znowu ta impulsywność znalazła ujście w jego tekstach, że trafił do więzienia. Proszę zobaczyć, jak pisał na początku XX wieku, na przykład do Niemców. My was nienawidzimy i to z całego serca. Czyli Wojciech Korfanty, który marzył o zerwaniu kajdan, na początku musiał te kajdany na swoje dłonie przyjąć. Ale jak zauważa jeden z biografów Korfantego, to więzienie właśnie ono mu dało sławę i wychodził z tego więzienia w aureoli męczennika i bohatera. Także wtedy, kiedy publikował, nie oszczędzał swoich braci górnoślązaków i w tekstach publikowanych w prasie pisał, że Górnoślązak, który twierdzi, że jest kimś odrębnym od Polaka, jest zdrajcą. Takie stwierdzenie zwalczał, proszę zwrócić uwagę, bo jeszcze do tego wrócimy, na początku XX wieku. Dzięki temu, że zyskał sławę jako właśnie publicysta, kandydował z ramienia Narodowej Demokracji do Reichstagu niemieckiego i został posłem po ciężkiej kampanii wyborczej, został posłem
jak to wiemy z relacji, był posłem wyśmienitym. E, Był mistrzem niemieckiego słowa, śląskiego zapewne też, ale takich świadectw nie mamy. Natomiast mamy stenogramy sejmowe z parlamentu niemieckiego, potem z polskiego. I tu również ten gniew, e, odreagowanie na to, co spotykało jego i pokolenie jego rodziców, również wyrażał z trybuny sejmowej. Ale najsłynniejsza mowa Korfantego to była mowa ostatnia, już w momencie, kiedy w zasadzie I wojna światowa się kończyła, a klęska Niemiec była przesądzona. I właśnie wtedy zażądał z trybuny Reichstagu, zażądał polskich powiatów Górnego Śląska. Coś, co się wydawało nieprawdopodobne jeszcze kilkanaście lat wcześniej. Nie było Polski i nikt prawie nie myślał o tym, żeby Górny Śląsk był częścią Polski. Teraz nagle zaczyna stawać się rzeczywistością. Polska odzyskuje niepodległość, wraca na mapy polskie, chociaż ten powrót na mapy w 2018 roku jest jeszcze taki niepełny. Jeszcze nie wiemy, jak będą wyglądały granice na wschodzie i na zachodzie. I Korfanty mimo to chce współuczestniczyć w tworzeniu tego nowego polskiego państwa i kandyduje nawet na stanowisko szefa polskiego rządu, ale trafia na bardzo silnego przeciwnika, jak się okazuje, też jednego z ojców polskiej niepodległości, Józefa Piłsudskiego. I ich wzajemna niechęć, a potem chyba nawet są te relacje jeszcze bardziej dramatyczne, no i różnice. Korfanty jest człowiekiem wpatrzonym w Zachód i tę zachodnią część Polski, Józef Piłsudski we wschodnią, chociaż te dwie różnice. Korfanty jest człowiekiem słowa, Piłsudski ma za sobą walkę zbrojną i to nawet no, taką o charakterze bojówkarskim czy terrorystycznym, powoduje, że do tego stworzenia rządu z ramienia Wojciecha Korfantego nie dochodzi. Polska powstaje, natomiast nie zostaje do Polski włączony Górny Śląsk. Nie zostaje, chociaż takie były plany, bo tak zwana gruba czwórka, a szczególnie ten najbardziej smukły z tej grubej czwórki, ale to takie określenie, którego się używa, Lloyd George, premier brytyjski, decydują oni wspólnie, że o losie Górnego Śląska przesądzi plebiscyt. Ten plebiscyt nie odbędzie się od razu i ten okres od konferencji w Wersalu aż do podziału Górnego Śląska to jest okres bardzo niespokojny, kiedy dochodzi do wieców, do zamieszek, a na Górnym Śląsku dochodzi do takich rewolt, które nazywamy 3 powstaniami śląskimi. Pierwsze powstanie wybuchło wbrew woli Wojciecha Korfantego, było wywołane tym gniewem, który i podzielał Korfanty i podzielali robotnicy. Natomiast Korfanty uważał, że to powstanie nie było dobrze przygotowane, że po prostu wtedy nie miało szans na jakiś pozytywny efekt. Kiedy w następnym roku ustalono już zasady plebiscytu i powołano odpowiednie gremium, odpowiednią organizację, która ma przeprowadzić ten plebiscyt, to na czele tego, tutaj polski komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty, na czele tego komitetu, bo tak się to ciało nazywało, staje właśnie Wojciech Korfanty. Jak zauważył jeden z komentatorów, to było stanowisko idealne dla kogoś, kto się cechuje osobistą wagą, no i bezczelnością. Rusza kampania wyborcza. Jest to kampania, jak zwykle, takie kampanie, która ma charakter pozytywny, kiedy chodzi o przedstawianie swojej strony, i tak jest Korfanty przedstawiany przez
polską propagandę i przez polską prasę, jest olbrzymem, którego boją się przechodnie, na przykład w Katowicach czy w Bytomiu, przechodnie ducha niemieckiego, jest także spadkobiercą takiej wielkiej tradycji budzicieli świadomości Polski na Górnym Śląsku w XIX wieku. W kampanii niemieckiej jest niesamowicie opluwany przez propagandę i wyśmiewany, a najczęstszym przedmiotem żartów jest krowa, którą miał obiecać rolnikom, którzy zdecydują się głosować za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski. Tu nawet w wielu publikacjach Korfanty się pojawia z krową. Tak jest na tym rysunku. To jest Plac Wolności i postument, na którym stało 2 cesarzy niemieckich, a po II wojnie światowej stało 2 żołnierzy radzieckich. Tutaj postawiono Korfantego z krową. Wybucha drugie powstanie i tu już Korfanty zgadza się na jego, jakby mają powstańcy zielone światło, bo wie, że czy przewiduje, że to powstanie osiągnie pewien bardzo taki jasno określony cel. Mianowicie ciągle na Śląsku, mimo że to jest teren międzynarodowy wtedy, działa niemiecka policja. Po tym krótkim powstaniu zamiast niemieckiej policji pojawia się mieszana polsko-niemiecka policja i dzięki temu te szanse na funkcjonowanie są większe. Kiedy ten plebiscyt zostaje ogłoszony, wyniki tego plebiscytu, Korfanty nie jest zadowolony. 40% opowiedziało się za Polską, 60% za Niemcami. Niektórzy uważają, że to i tak bardzo dobry wynik, jak na ten długi czas rozłąki Polski ze Śląskiem, tak jak to widział Korfanty. I proszę zobaczyć, ten wynik, te pola na, powiedzmy, to jest chyba kolor różowy, to są miejsca, gdzie w większości zagłosowali Polacy, ale są takie szare plamy, to są miasta, które gremialnie zagłosowały za Niemcami. Jak wytyczyć granicę pomiędzy tymi, którzy chcą, by Śląsk został w Niemczech, a tymi, którzy chcą, żeby był przyłączony do Polski? Korfanty bierze pod uwagę właśnie ten kontur i wytycza linię, to jest ta linia tutaj, ta fioletowa, linię Korfantego, którą mają zająć powstańcy i to ma być demonstracja zbrojna, to nie ma być długie, wyczerpujące powstanie. Korfanty decyduje się na coś, za czym nie przepada, mianowicie właśnie za rozstrzygnięciem zbrojnym, tak jak powiedziałem. On traktuje to jako krótką demonstrację, a potem chce siąść do rozmów z aliantami, którzy Śląskiem zarządzają. Ta demonstracja jednak nie jest krótka, zamienia się w ciężkie i krwawe walki. Najbardziej krwawe starcie odbyło się na Górze Świętej Anny. I te wydarzenia, które wtedy miały miejsce, szczególnie trzecie powstanie, są różnie nazywane w historiografii. W polskiej to jakby oczywiste, wpisane są w ciąg walk wyzwoleńczych, zrywów jeszcze XIX-wiecznych, także powstania wielkopolskiego, zwycięskiego, którego jednym z bohaterów był Wojciech Korfanty. Dla tych, którzy mieszkali na Górnym Śląsku, pojawiało się takie określenie ze względu na to, że bywało tak, że kuzyn stawał przeciw kuzynowi, a brat przeciwko bratu, że nazywano to wręcz wojną domową. Zostaje podzielony Górny Śląsk i kajdany, które chciał zerwać Wojciech Korfanty, zostają przecięte. To jest zdjęcie z rynku katowickiego sprzed 101 lat, już sprzed 102, bo mamy 2024. Wówczas generał Szeptycki wkracza w imieniu polskiego państwa na Górny Śląsk i ten łańcuch zostanie tak w taki filmowy sposób przecięty. Potem ten gest będą powtarzać ci, którzy odtwarzali ten moment wkroczenia wojsk polskich na Górny Śląsk. Tutaj aktor Teatru Śląskiego ten gest zrzucenia kajdan wykonuje.
Korfanty widzi te Śląsk, który stał się podzielony i w którym, po którego stronie polskiej pozostało także sporo przede wszystkim ludności ducha niemieckiego, jako miejsce, w którym wszyscy, proszę zwrócić uwagę, wszyscy powinni mieć miejsce. Zwraca się do Polski. Ale ta wizja Polski, którą rysuje Korfanty, nie jest taką samą wizją, jaką ma Józef Piłsudski. Kiedy po raz kolejny Wojciech chce współuczestniczyć w kształtowaniu Rzeczypospolitej, znowu trafia na zdecydowany sprzeciw Józefa Piłsudskiego, mimo że większość sejmowa desygnowała go na premiera. Brak zgody Piłsudskiego oznaczał brak wręczenia mu teki prezesa Rady Ministrów. Korfanty wobec tego wraca na Śląsk. Tutaj zamieszkuje, to jest willa na ulicy Powstańców. Znajduje się jakieś w tej chwili 500 metrów od tej willi, w tej to jest przedszkole. I zakłada tutaj, robi to, co lubi najbardziej, czyli walczy słowem. Zakłada świetny, nowoczesny dziennik Polonia, życie rodzinne sobie układa i przede wszystkim walczy o te swoje marzenia, o tę swoją idealną Polskę już z częścią Górnego Śląska ze swoimi przeciwnikami. Oprócz Piłsudskiego takim przeciwnikiem jest mianowany przez niego wojewoda Michał Grażyński, z którym zatargi miał jeszcze w czasie trzeciego powstania. Ta walka polityczna odbywa się już na innej płaszczyźnie troszkę. Korfanty zrezygnował z związków z polityką taką narodową, wręcz o charakterze nacjonalistycznym, a chce oprzeć swój światopogląd na ustroju chrześcijańsko-społecznym. Deklaruje się jako polityk chadecki i taką partię zakłada. Pamiętają Państwo, mówię o śląskiej tożsamości, o tym, że Korfanty w 1901 roku pisał, że Górnoślązak, który uważa się za Górnoślązaka, nie uważa się za Polaka, jest jednostką, którą nazywa wręcz zdrajcą. Nazywał to wtedy targowicą. Natomiast w 1927 roku, kiedy widzi, jak ten proces asymilacji przebiega, tu się odwołuje do przykładu podobnego regionu Alzacji, terenu spornego pomiędzy Niemcami a Francją, i nazywa Ślązaków polskimi Alzatczykami, mówi wtedy, że trzeba mieć cierpliwość dla tych Ślązaków, którzy nie od razu po tych wielowiekowej okresie bycia poza Polską się poczują Polakami. To wszystko sprawia, że Korfanty, no przede wszystkim te jego spory z Piłsudskim i z Grażyńskim, że niestety trafia do więzienia. I to po raz pierwszy trafia do polskiego więzienia. To jest straszna tragedia dla tych Ślązaków, którzy Korfantemu uwierzyli, że ich przywódca trafia i to do więzienia ciężkiego, w którym poddawany jest szykanom. Zostaje z niego zwolniony po paru miesiącach, ale zagrożony kolejnym aresztowaniem musi wyjechać na emigrację do Czechosłowacji razem z Wincentem Witosem. I kiedy wraca w kwietniu 1939 roku, niestety znowu trafia do więzienia. Korfanty chciał pomagać Polakom w obliczu zbliżającej się wojny z Niemcami. Niestety potraktowano go w dalszym ciągu jako przeciwnika politycznego. Umiera Korfanty przed wybuchem II wojny światowej i jego pogrzeb jest wielką demonstracją patriotyzmu i hołdu złożonym temu największemu Górnoślązakowi. Rok 1945, kiedy cały Śląsk, mówię i o Dolnym, i o Górnym, bez tych skrawków, przepraszam, po niemieckiej i po czeskiej stronie, został włączony do Polski. Niektórzy mówią, że chociaż Korfanty na to wpływu nie miał, a raczej polityka międzynarodowa, znowu decyzja na przykład Stalina, że Korfanty, że spełnił się jego sen o tym, żeby Śląsk był cały w Polsce. Korfanty był oceniany w bardzo skrajny sposób. Byli tacy, którzy się nim zachwycali i byli tacy, których doprowadzał po prostu do szewskiej pasji.
I takich opinii można znaleźć bardzo dużo. E, To, w jaki sposób się go upamiętnia, to jest temat na osobny wykład. Ja tu tylko takie 4 miejsca znalazłem, jeszcze są inne murale. Mamy na przykład lotnisko imienia Wojciecha Korfantego i dla tych, którzy przylatują tutaj z różnych części świata wręcz, to właśnie wita ich w tej chwili Korfanty. Pojawia się także pomnik w Warszawie. No myślę, że aha, jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że mamy te 2 pomniki w Katowicach, niedaleko miejsca, w którym mieścił się kiedyś wydział i ci dwaj adwersarze patrzą na siebie, no w zasadzie nie patrzą, bo są oddzieleni budynkiem Urzędu Wojewódzkiego, ale tak jak za życia ze sobą rywalizowali, tak i po śmierci rywalizują ich upamiętnienia, ich monumenty. Dziękuję za uwagę